Witam serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy piszą nam komentarze, piszą do nas maile oraz oczywiście tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, które tworzymy po to, aby te wszystkie piękne sprzęty znalazły swój ciepły kąt i aby pozostały dla przyszłych pokoleń. Gdyby ktoś chciał uczynić ten drobny gest i wesprzeć nas w tym projekcie, to oczywiście link pod tym filmem, jak również na naszej stronie internetowej wehikuł-czasu.com. A dzisiaj jesteśmy u Grzegorza. No nie da się ukryć. Nasza trzecia połówka, która normalnie rzecz biorąc jest za pulpitem komputera. Dokładnie tak. A dzisiaj, ze względu na to, że Grzegorz jest miłośnikiem kolumn, Co troszeczkę chyba widać na zdjęciach i na filmie. Mamy dzisiaj wyjątkowe zadanie. Dlatego, że bardzo często z Grzegorzem rozmawialiśmy o tym, że wszystko jest ładnie, pięknie, wintażowo, ale przecież kolumny produkuje się do dzisiaj. Zgadza się. I postanowiliśmy właśnie zrobić tutaj o tym program. Wygoda wygodą, wintaż wintażem, a jednak nie każdy mieszka w domu, nie każdy ma duże pomieszczenie na wielkie kolumny, prawda? Albo dużo mniejszych. Tak. Albo po prostu chciałby mieć tylko jednego pilota, Żeby rządzić tym wszystkim. żeby rządzić wszystkim, i dlatego postanowiliśmy dzisiaj pokazać wam kolumny i opowiedzieć trochę w ogóle historii, bo jakby nie patrzeć, macie tutaj w tle kolumny, może przełożę to, do czego za chwileczkę wrócimy, które nabywamy w takim właśnie stanie. Znaczy tutaj już jest stan w miarę okej, Tak. aczkolwiek one jeszcze nie grają. Tak, One wymagały wymiany zawieszenia przy basie. Już zawieszenie jest, zadowolony wróciłem z nimi, podłączyłem, no i jednak okablowanie w środku jeszcze też będzie widziało serwis plus kondensatory zapewne, bo no stare rzeczy, tak? właśnie. Postawiliśmy specjalnie tutaj nawet nieczyszczone pioniery. Znaczy pokażemy może zbliżenie Tak. czyszczonych, nieczyszczonych, ale zniszczonych, tak? Tak, no bo w takim stanie bardzo często te sprzęty ratujemy. Tak. I no jest to ogrom pracy, jest to też duży wkład finansowy, bo to jest nie tylko... To chyba czas jest ważniejszy, Roman, wydaje mi się, bo latanie za tym czasami, żeby komuś zawieźć, żeby to naprawić, bo nie wszystko, na przykład, kupisz tą single, w porządku, tak? Naprawisz to samemu, są nawet filmy na YouTubie, ale kupisz tak jak ja na przykład, głośniki z początku lat 60., gdzie zawieszenie jest tam powiedzmy 22 cm czy 21,5. Kompletnie nieznany rozmiar. Ta średnica była tylko stosowana w tym okresie czasu i w zasadzie nikt do tego nie robi, bo się nie opłaca zawieszeń, więc tutaj się zaczynają cyrki typu trzeba zrobić pierścień, redukcję jakąś, żeby w ogóle dostosować jakiekolwiek większe, mniejsze zawieszenie, żeby ten głośnik w ogóle w oryginale jako tako zachował, bo inaczej się nie da, tak? Więc tutaj raczej ten czas jest więcej wart niż same materiały, czy tam koszty u kogoś serwisu. No tak. To moim zdaniem, tak? No tak. Ale to mówimy o głośnikach. Proszę? Tu mówię tylko o głośnikach. No właśnie, a cała reszta? A gdzie jeszcze okleina, a gdzie remont całej skrzynki, bo czasami jest ona rozklejona. Ja miałem taki przypadek, że stały w wodzie gdzieś w wilgoci, może nie tyle w samej wodzie, no ale skrzynka była rozszczelniona na dole, trzeba było to wszystko naprawiać. To znaczy ja mogę pokazać, nie wiem czy mam zdjęcie. Pamiętasz? Bo Roman zapomniał wspomnieć. On już w tym pokoju raz wylądował, prawda? Pokazywałeś Celestiony. Zachęcam do powrotu do tego odcinka. Możliwe. To jest w domu kolumn. Przy 400 odcinkach można się już trochę zapomnieć. Tak, no to z początku było. I tam bodajże Celestiony, które wymagają naprawy. Zobaczcie ten odcinek, a ja zaraz tutaj wrzucimy w tym momencie zdjęcie w sumie, jak te głośniki wyglądają po serwisie. Będziecie mogli sobie porównać przed, po. Natomiast pracy nad tym było, powiedzmy, dla mojego kolegi, który zajmuje się takimi rzeczami, no to powiedzmy 2-3 miesiące czekałem na te kolumny, Roman. No właśnie. To wszystko musimy wkalkulować jakby w cenę i tak. Oczywiście wtedy możemy powiedzieć, cieszymy się, bo mamy piękny, wintażowy sprzęt, stary, odrestaurowany. No wiadomo, czy on będzie grał bardzo długo, czy w przypadku jak to magnetofony, czy wzmacniacze, za kilka tygodni, za kilka godzin, czasami popsuje się to ponownie, co zdarza się. Parę lat. Właśnie, może być to parę lat, no ale jest to bardzo różnie. No więc nigdy
nie nastawiajmy się na to i na to też chciałbym zwrócić uwagę wszystkim tym, którzy być może zaczynają tą przygodę, że jeżeli nawet wyślemy dane urządzenie komuś do serwisu i on daje nam jakąś gwarancję na tą usterkę czy na to urządzenie, usterkę. nie miejcie pretensji, że po tygodniu ten sprzęt się popsuł, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko. No bo nikt, żeby zrobić ten sprzęt jak nowy, to trzeba by było wymienić wszystko. Znaczy, ja powiem od siebie. Ja właśnie jestem na tym etapie, że właśnie podjąłem się takiego czegoś. To powiem wam tak, sam zakup magnetofonu, bo tu chodzi o magnetofon kasetowy, ale to zostało jako niespodziankę dla widzów, bo na pewno to pokażemy. Oczywiście. Był w stanie taki, powiedzmy, agonalny. To była agonia na kółkach, po prostu jedyne co to, że w miarę się trzymało kupy. Roman widział zdjęcia, tu nie będę pokazał, bo jak już powiedziałem, nie zdradzimy, co to jest za magnetofon. Będzie program. Będzie program. Unikat. Tak, udało mi się poznać osobę, która takie rzeczy potrafi zrobić. Na zasadzie ten magnetofon nie miał panelu. Ale powiedzmy, nie będę mówił cyframi. To już było droższe naprawa panelu tej blachy niż zakup magnetofonu. No tak. A z racji tego, że bardzo przez parę lat chciałem mi ten magnetofon, poprosiłem drugiego kolegi, to jeszcze po znajomości powiedzmy, tak? To nie, że idę, wysyłam do jakiegoś serwisu i proszę zrobić to. Poprosiłem, słuchaj, wymień mi wszystkie kondensatory, jakieś takie, no powiedzmy, trochę lepsze. Tak? Na kondensatorach się nie znam. I to jest kolejne zdublowanie wartości samego magnetofonu. Jeśli nie lepiej. Oczywiście, ale więc nie jesteś w stanie za 100 wymienić... zł, a koszty masz za, nie wiem, 300, 400, 500. Tak, ale musisz wziąć pod uwagę to, że możemy wymienić kondensatory, ale nie wymienisz wszystkich scalaków, tranzystorów, różnych rzeczy. Tak, tutaj też powiem jeszcze tak, żeby ten magnetofon kupić, naprawić, bo tam silnik poszedł, tam jest mega oryginalny silnik, bodajże to taka zagadka, może podpowiedź mała, tylko 2 magnetofony na świecie mają ten napęd. Musiałem kupić ten drugi, bo był tańszy, czyli powiedzmy tam ponad 100 euro, tylko po to, żeby część silnika przełożyć do tego. No, to zdarza to się, ja w Pionierze tak samo silnik musiałem reanimować, bo był spalony. Na szczęście w Niemczech jest osoba, która przewija te silniki typowo do tego modelu. No ale to są wszystko koszty, to są koszty. Ewentualnie przejechać się do Niemiec. No, ale tu ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że ten sprzęt, który wróci z naprawy z danej usterki, że on będzie działał kolejne lata. Oby tak było i cieszymy się, jak tak jest. Tak. Ale niestety to są urządzenia 30, 40, 50 lat stare i czy to są kolumny, w których musimy wymieniać zawieszenia bardzo często, chyba że... Albo głośniki. Tutaj na przykład w tym Pionierze, tak jeszcze przerwę, przepraszam, w tym 989, no to tutaj jest średni zniszczony. Tutaj pokazuję go z bliska w tym momencie. I ten głośnik będzie straszny problem. Bo prawdopodobnie ja będę musiał szukać kompletu takich samych, albo ten już wysyłać do firmy, która zajmuje się wymianą całego zawieszenia. No tak. Że jest koszt, czas. Oczywiście. I tak dalej. Więc tutaj to owszem, no fajnie to wygląda, bo ktoś powie stare, nic nie warte. Rzeczywiście. Ale też częścią tej pasji, moim zdaniem, Roman, jest to, że kupujesz takie stare, niewarte, co wszyscy na to najchętniej by to porobali, ale wiesz, kolumny bardzo ciężko się robi. Jeszcze gorzej się palą. Wiem, bo kiedyś spaliliśmy kilka. Tak, więc dobra. Długa historia, to na osobny odcinek. Tak. Ale no, powiedzmy, no tak patrzą na te kolumny. A częścią tej pasji, moim zdaniem, jest to, że ty nie widzisz tego, co wszyscy. Ty widzisz już je w innej okleinie, z inną maskownicą, odnowione i nawet też jesteś ciekaw, jak one zagrają w tym wypadku. Właśnie. Jak one zagrają. I to jest zawsze zagadka, która pozostaje na koniec, bo jeżeli jest coś unikatowego, to nie możemy tego nawet w dniu zakupu odsłuchać. No tak, zdecydowanie tak. A kolumny, które kupujemy nowe w sklepie, mamy ten luksus. Tak. Tutaj... Możemy sobie pozwolić na to, że prosimy o włączenie, podłączenie pod konkretny sprzęt, odsłuchanie, czy nam się to podoba. I powiem wam, że dzisiaj właśnie takie kolumny miałem przyjemność odpakować i tutaj właśnie one były w tym woreczku. Każdy miał oczywiście osobny i jest to bardzo przyjemne. Ja to trochę porównuję z zakupem samochodu. Fajnie się jeździ samochodami używanymi, nie? Zgadza się. Ale każdy, kto kupował nowy samochód, zawsze o tym mówi, fajny jest zapach nowego samochodu. Znaczy, wiesz co, tu swoją drogą też jeszcze wspomniałem, skąd się te kolumny nas wzięły, tak? Tak. Na kanale była to vintage. Bo wiecie co? Tutaj właśnie to jest to.
ten kanał nie powstał dlatego, żeby zrobić kanał, tylko powstał, bo my jesteśmy totalnymi wariatami, tak? Zgadzamy się, czasami nie zgadzamy z Romanem. Często, no nie mówię, że do gardła sobie skaczemy, ale łączy nas jedno. Pasja i zainteresowanie właśnie vintage. I to jest ponad wszystko. Natomiast tutaj mieliśmy okazję, to też dyskutowaliśmy, co tu dużo gadać, czy w ogóle pokazywać. Ale ciekawi się górę, dostaliśmy propozycję od firmy Edifler, żeby tutaj przetestować właśnie AirPulse 300 Pro. Tak. To jeszcze dodam. Ja tu bardzo jestem za, bo szczerze powiem, ostatnimi latami nie interesowałem się w ogóle rozwojem nowych kolumn. Zgadza się. Znaczy, było mi tak, na przykład, nie wiem, jakieś produkty ze wrześni, coś takiego, ale mimo wszystko, kurczę... No, byliśmy na audio show, no było tych kolumn bardzo dużo. Tam jeden dzień to jest mało, żeby odsłuchać. Wiadomo, tam są kolumny za 1 000 000 złotych i kolumny za 50 000 złotych. Tam jest tego bardzo dużo. Pomieszczenia, które są przygotowane też niestety do odsłuchu tych kolumn, więc to też tak... Życzyłbym sobie, żebym mógł przetestować kolumny Unitry. U siebie. No, u siebie. To by było dla mnie rewelacyjnie, bo parę razy wspominałem już na kanale, że jeżeli ktoś nabył ten zestaw, to i chciałby, aby zrobić u niego program o tym zestawie, jak to gra naprawdę w mieszkaniu, w pokoju stołowym, Dokładnie. to ja bym bardzo chętnie przyjechał z moją Agą i byśmy ten program naprawdę bardzo, bardzo chętnie zrobili, bo mnie to bardzo interesuje. No, Unitra na razie nie daje znaków jakby życia, czy sprzedali, czy można zrobić. Widziałem już jakiś film na YouTubie, że ktoś tam coś testował u nich, no ale to jest wszystko na razie u nich. To jest troszeczkę inaczej, bo to rzeczywiście tak idąc do salonu, to znaczy ja też miałem okazję widzieć Roman parę razy w salonie, na przykład jakimś audio i to super, ale jak na przykład sprzedawca mi pokazuje kolumny, o, słyszy pan jak to gra, to by chyba jeden z ostatnich moich wyjść, no gra super, ale posłuchajmy po mojemu, bo ja mam na przykład takie zboczenie małe, że słucham wszystko na strejcie i podbijam. Dla mnie ważna jest, jak płyta jest nagrana, jak zmasterowana. Czyli tak, wszyscy miłośnicy zera, tak, to tu jest wasz gościu mniej niż zero, tak? Tak. Natomiast tak, co mnie uderzyło? Pan w tym salonie, na przykład on podbił wszystko na full, po to, że myślał, że trafi na klienta, któremu to się spodoba. Czyli na mnie. Tak, to by się spodobało, ale ja lubimy ten zapas, bo czasami są filmy takie inne i jest problem z tym, tak? Filmy, muzyka, taka czy inna. Wtedy lepiej mieć ten zapas, żeby sobie podbić czy zdjąć tą barwę dźwięku i myślę, że po to jest, żeby to korygować sobie troszeczkę. No ja oczywiście moje zdanie znacie. Ja uważam, że każdy powinien słuchać tak jak lubi, no bo po to zostało wymyślone. Drogą. Po to zostało wymyślone. No jakby nikt tego nie lubił, to już dawno by to z rynku zginęło. Dlatego ja mówię, że jak ja słucham, a nie jak powinno się słuchać. Bo to każdy też jest powinien słuchać druga sprawa, że nie należy komuś swojej woli narzucać. Właśnie. No dobra, ale to co? Pokazujemy jeszcze konkurencję. Dzisiaj tutaj trafiły, bo dobraliśmy wymiarowo jakiś vintage, niekoniecznie z wyższej półki. To są SM-y 120 Quadrala. One tak samo jak pozostałe miały wymienione zawieszenie dolne, no bo są stare, tak? Ja myślę, że producenci też właśnie gęsto już zaczęli robić piankę, bo ona ma pewnie lepsze właściwości, ale ona jednak jest trochę mniej trwała niż guma, więc częściej te głośniki wracały do nich na serwis, za który zarabiali podwójne, potrójne czasami. Nieważne. Quadrale, jak widać, trójdrożne, kopułeczka malutka, wysokotonowa tutaj jest. Papierowy, średniotonowy, moim zdaniem papierowe głośniki są the best. No i co? Lakierowana, papierowa membrana, tutaj zawieszenie jest piankowe, ale ta pianka bardziej w charakterystyce przypomina gumę. Kolumna zamknięta. Co ciekawe, ta kolumna ma wejście na 4 i na 8 ohm, więc żaden izolacja nie jest straszny. I tu może powiedzieć, do czego to jest podpięte. No właśnie. I tak wygląda smartfon. Tak. Nawet nie pełni, bo jeszcze gramofon by przyszedł. Tak, jeszcze by gramofon mógł tutaj być. No i oczywiście tutaj dlaczego są 2 magnetofony? Bo żeby coś skopiować, no to potrzebujemy 2 magnetofony. No, czyli w tym wypadku tak. A te kolumny tego wszystkiego nie potrzebują. Znaczy ja byłem w szoku, jak rozstawialiśmy te kolumny, że to w zasadzie tylko jedną do gniazdka, drugą do gniazdka, nie ciągniemy żadnych kabli, bo na początku myślałem, że one mimo wszystko są jakimś kablem sygnałowym podpięte ze sobą. A tu tego nie ma.
Tak. Dla mnie Bomba. fenomenalne rozwiązanie, bo jeżeli gniazdka w salonie wszyscy mamy, a kabli nie. Niekoniecznie, tak. Właśnie. I te kable, jeżeli w ramach projektu mieszkania, remontu czy budowy domu nie wzięliśmy pod uwagę tego, że będziemy stawiać na przykład ten sprzęt, no i nie umieściliśmy żadnych kabli głośnikowych w ścianach, no to musimy te kable w jakiś sposób doprowadzić. Znaczy to przeważnie są rzucone na podłogę. No właśnie, a to wygląda mało estetycznie najczęściej Tak. i bardzo chętnie zbiera kurz. Tu mamy gniazdka tylko i wyłącznie do prądu, one się parują same. No, to jest bajka. I, To jest bajka. i pokaż może na czym one pracują. To znaczy tak, No, tutaj mamy Smartfona. smartfona. No tak, czyli Od przodu czy od tyłu? wystarczy to. Wchodzimy do domu i po prostu możemy włączyć muzykę. Tak, to się wiąże z opłatą, no powiedzmy, jednej płyty CD na miesiąc. Czyli No tak, jakiś... no jeżeli weźmiemy jakiś streamingowy tutaj Dokładnie, no to usługodawcę. tyle co płyta CD kosztuje na miesiąc, zapłacimy, mamy muzyki trochę więcej. No ale cóż. powiem wam tak, bo co jest ciekawe, do Pilot. tych kolumn jest pilot. I to mnie też w sumie ucieszyło bardzo, no bo nie trzeba stawać z fotela, prawda, żeby przyciszyć, gdzie w tym przypadku, no tutaj niestety musimy wstać z fotela, jeżeli chcemy przyciszyć stary sprzęt. Tak, jeśli mówimy o tak starym sprzęcie, Tak. bo to piloty... No ale powiedzmy- to dopasowujemy, mówimy o starym, vintage'owym sprzęcie. No to w tym wypadku tak, bo tutaj chcieliśmy też właśnie pokazać jedną z drugim. Tak. Do tego duala tutaj akurat nie było nawet dostawki do pilota. No, Więc tutaj pozamiatane. Natomiast tak, o kolumnach powiedzieliśmy, jeden drugich. To może tak. Od góry co mamy? no cóż. MP3 Tak. w postaci Technicsa. Tak. SLP 220 chyba to jest model, jak tam tutaj... To Pokażemy, jest, spokojnie. to jest 10. SLP 10. Dobra, pasował po prostu kolor... Nie, co my mówimy? 110. 10 jest. 110. 10 jest. Wyżej. Nie, no. Pionowa. Okej, to robi różnicę. Tak. Jakiś Troszeczkę. 10 000. No to sucharem, ale wyszedł. Okej, to miało pasować kolorystycznie po prostu do całej reszty tutaj duala, jeszcze Sony jest. Amplituner to jest 1730 model, CR bodajże. To znaczy tak, tutaj z tego zestawu, Roman, ja mam dużo więcej tych rzeczy i to jest chyba najlepszy wzmacniacz z całej kolekcji. Jednak jakąś taką dynamikę ma w sobie, jest na zwykłych układach, nie na STK i dla mnie to jest przyjemniejsze w odbiorze, przynajmniej przy tym zerze. No tak. Ale tamten wzmacniacz, który jest akurat obok kamery, 1450, on gra dobrze, ale jego trzeba troszeczkę popchnąć konturę. Wtedy już jest tak jak tutaj na zerze. Takie są wrażenia moje. Każdy będzie miał inne. Poniżej co mam? CT 828 model. To jest rewelacyjny magnetofon z autorewersem. Bo tutaj to zrobimy przebitkę, ale o tym może powiemy, o tych urządzeniach powiemy przy okazji innego odcinka. No tak. W całości. Tutaj wam pokażę głowicę czterośladową. Praktycznie autorewers jest momentalny, plus fotokomórka z autostopem. Żadnych przycisków. Mistrzostwo świata Formuła 1 rocznik 81. A pod nim jest chyba jeszcze rzadszy. Trójgłowicowy. Tak, Dual 844. Ostatni taki prawdziwy Dual, bo później były Duale podobne. 846 i następnego już nie pamiętam chronologii. Ale one już były pod brandem Thomsona. To jest ostatni Dual, ale made in Japan. Raczej, bo tutaj można znaleźć podobne rozwiązania u Toshiby, u Alpina. Natomiast jest tak, trzygłowicowy, podwójny capstan, 2 prędkości i niesamowicie upierdliwy w naprawie. No mnie on zajął, jego naprawa, taka w pełni naprawa, że jest super. Nie mam gwarancji, że teraz nie wali. To jakieś 2 lata latania co chwilę. Najpierw paski, przy paskach poszło coś innego, to coś innego było problematyczne, niedostępne, trzeba było ten problem obejść, złożony problem, wystąpił następny problem i dopiero teraz, jakiś tydzień temu ten problem... Uroki. Tak, Uroki więc... tego, bo ostrzegamy wszystkich tych, którzy myślą, że po prostu kupią na Allegro za 100 zł jakiś magnetofon i będą mieli po prostu wszystko w nim i jednocześnie będzie to bezawaryjne. Wszystkie oszczędności. Tak. Bardzo dobra puenta. Ale wracamy do kolumn. Bo mamy tutaj
Pilocika. możliwość regulacji nie tylko głośności, ale i barwy dźwięku, co jest też bardzo wygodne. I podpiąć możemy oczywiście tutaj i USB, mamy wejście optyczne, Telewizor na przykład. tak, czyli jest to wygodne. Gramofon wystarczy kupić. No, ale patrząc z perspektywy młodych ludzi, nie, którzy chcieliby... Gramofon można kupić. No tak, ale chodzi mi o to, że po prostu my, nasze roczniki, bardzo często cieszymy się możliwością naprawy tych sprzętów. Zgadza się. Ale jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy jeszcze do tego nie dorośli, powiedzmy może w ten sposób. Ja mam wielką nadzieję, że oni kiedyś zrozumieją tą naszą pasję i tą samą drogą może pójdą. No ale dzisiaj ktoś, kto chce sobie posłuchać czegoś na przykład na kolumnach, a nie tylko na jakimś przenośnym głośniczku, no to jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo są wejścia, jest pilot, nie ma kabin. No okej. Jest smartfon. I jest smartfon. Dzisiaj dla ma nas- już chyba każdy. Ja jestem z takim pokoleniem, dla którego telefon jednak był na początku stacjonarny. No tak, Ja nie lubię mieć na przykład cały czas nawet telefonu przy sobie starczą. Powinien być. odłożony. Bo telefon, ja dzwonię, ja odbieram, ja odsłaniam, tak? A nie na zasadzie, że ja muszę ten telefon mieć. Ja to tak rozumiem, ale myślę, że teraz to jest bardziej uzależnienie już od tych telefonów. Tak, Każdy tak, ma to w ręce po prostu. No. Zasypiałby najchętniej z telefonem w ręce i z połączonym światem. No taka naturalna kolej rzeczy. No my tego rozumieć nie musimy, oni nie muszą rozumieć nas i to jest w porządku, ale no wygoda jest, tak? No, ja zasypiam ostatnio z włączonym boomboxem Javisa. Wow. Tak, starą kasetę sobie włączę, nagraną jeszcze jak byłem nastolatkiem i I jest fajnie. przy tym zasypiam. Mam fajne wspomnienia z tamtych czasów i postanowiłem sobie, że będę tych kaset ponownie trochę słuchał, bo dawno leżały nieużywane i ten boombox mi strasznie spasował. A więc taka trochę większy smartfon. No prawda, ale wracając do kolumn, bo zaczynamy już troszeczkę odpływać, Tak, a ten tak, materiał tak. będzie trwał 1,5 godziny. Pewnie tyle będzie trwał. Pewnie tak. Ostatnio wszystkie nasze filmy tyle mają, jak dyskutujemy o starych sprzętach. No cóż, ale no rzadko gościsz, więc też to wykorzystuję. No cóż, bo tutaj powiedziałem o tych górnych, tak? Tak. A tutaj dolne, no wszystko plastikowo. Guma, plastik, ładny, chromowany. Kopułka przeciwpyłowa, tak? To Tak. się tak nazywa. I co mnie bardzo zainteresowało, wysokotonowy, bo to jest wstęgowy głośnik, ale ja mam swoją teorię, że to może być japoński głośnik, bo ta firma akurat miała możliwości, żeby wykupić taką firmę japońską Stax. Nie wiem, czy kojarzysz Staxach. Słuchaj. Słyszałem o tym, tak. Są drogie. Jak na używane, no cena powiedzmy samochodu jakiegoś takiego wcale nie starego. Więc raczej przejęli jakąś firmę z tradycjami. I tutaj być może coś z tej technologii Staxa tutaj jest wrąbane. To Tak, też mnie bardzo możliwe. ciekawi. A co do frontu, to tak od siebie taki minus. Totalny minus. No. Brak maskownic. Bo szczerze, sam miałem przypadek, że ktoś, no dziecko po prostu, tak? Od rana mnie zaskoczyło, sobie szedłem z kawką, zaskoczyło mnie tym, że jednak stwierdziło, jak to się wciska. No tak, ale ja tutaj powiem Ci, że tutaj nic nie wciśniesz. Znaczy nie będziemy próbować. Nie ale będę mimo próbował, wszystko- ale jest to tutaj zrobione dużo lepiej niż w wielu innych kolumnach, gdzie naprawdę lekkie dotknięcie powodowało uszkodzenie tej kopułki. Ja myślę właśnie dlatego jest to tak zrobione i dlatego nie ma maskownic. Ja bym się Ale tutaj z drugiej strony, kłócił i powiedziałbym, że ja bym tu maskownic nie założył. a ja bym zrobił w ten sposób, że dałbym wybór. Wolałbym, żeby tu były magnesy jakieś neodynowe w tej obudowie, maskownice na magnes, żeby nie psuło wyglądu, jak ktoś chce zdjąć właśnie tak jak... Znaczy quadra akurat tego nie ma, bo to jest wciskane w ogóle kawałek blachy, ale w większości mamy kółeczki. To można zrobić elegancko i tego mi brakuje. A mi się bardzo podoba nie ten będę- wyświetlacz, który tutaj jest i on byłby wtedy przykryty. No to trochę wyżej maskownicy, Roman. No, Trochę wyżej. powiem Ci, że to takie wcinamy tu coś, ale nie, wszystko jest możliwe. Producent zawsze może zrobić najróżniejsze cuda, Tak, tak, jeżeli tak. projektujemy. Ale mi osobiście się te kolumny Zgadza się. podobają. To jest kwestia mojej traumy po prostu, jeśli chodzi o użytkowanie, bo tych kolumn jednak parę dziesiąt kompletów tutaj jest. Tak, tak. No cały pokój. ponad 100 będzie, może nawet ponad 150 kolumn No, kompletów. Nie kompletów, więc
mam pewne obawy, co kupuję, bo bardzo często już te kopułki widziałem po prostu gniesione. Więc to jest taka moja obawa. No tak, nie każdy ma dzieci, a jeżeli dzieci nie mamy, to w zasadzie tego problemu nie ma. Zwierzęta raczej tam nie zaglądają. Nie skoczą. Natomiast tak, co cię jeszcze zaskoczyło? Chyba waga, nie? No waga tak, są ciężkie. No, ja pamiętam, że próbowałem szarpnąć ten karton od kuriera i stwierdziłem, kurde, on ma jednak więcej siły troszeczkę. Są dużo cięższe niż te, na których stoją. Znaczy, są dużo cięższe od tych razem. Które stoją na nich, tak razem. Więc jakaś technologia musi być tam ukryta, bo skąd się ta waga bierze? Mocy troszeczkę pewnie mają, bo tu jest cyfrowy wzmacniacz, czyli coś w ogóle z tym, bo my się zachwycamy, czy STK, czy tranzystor. Tutaj już mamy cyfrową końcówkę mocy z wadami, zaletami. No, troszeczkę inaczej to gra, inaczej się to serwisuje, inaczej to wygląda, ale może być ok. Szkoda, że nie chcemy wykręcać tego siku, że zobaczyć jakie są magnesy, ale myślę, że magnesy będą konkretne. No mi się też tak wydaje, bo... To może robić wagę. Tak, to może robić wagę. No i przede wszystkim, jeżeli teraz może odpalimy tego smartfona, bo chcemy też wam pokazać ciekawostkę, że pokazaliśmy wam, jak to wygląda naprawdę w starych czasach wyglądało, czy dzisiaj wygląda, jeżeli sobie taki komplet złożymy. Ale są przystawki, które pozwalają nam na tym starym sprzęcie słuchać również ze smartfona. Zgadza się, natomiast ja powiem tak od siebie, co do tych przystawek, taka rada, nie kupować najtańszych. To jest z mojego doświadczenia, bo ta najtańsza jednak jest, niby różnica nie jest duża, bo tam powiedzmy 50-60 zł różnicy, a ta lepsza po prostu gra lepiej. Głośniej, mniej trzasków, mniej szum. No tak, ale daje nam też tą możliwość, aczkolwiek tutaj jest to dużo wygodniejsze, bo sterujemy wszystko pilotem. Zgadza się. I połączy się automatycznie, nie ma problemu. Tu mamy trochę więcej zachodu, bo musimy przyjść, musimy włączyć ten sprzęt, prawda? Tak. Bo on niestety w standby nie wejdzie. Nie wejdzie. Się zastanawiałem nad tym, ale tu jeszcze tak pokażę, w zwolnionym tempie nawet wam to pokażę, że nawet, bo tak pomyślałem sobie, że fajnie można gwiazdko na pilotach sobie zrobić, ale to mimo wszystko tu jest jeszcze ukryty mechanizm, który zamyka głowicę. Mechanicznie, oczywiście. Czyli odepniemy to od prądu, to i tak się będzie otwierało i zamykało. Tak więc jeśli odepniemy prąd, zostawimy, to z kasetą to może nie było problemu, ale wiesz o co chodzi, tak? Tutaj to w standby nam nie wejdzie, do tego musimy podejść, musimy to włączyć, nie da się tego postawić w takim miejscu, do którego jest trudny dostęp, ażeby po prostu wygodnie sobie to załączyć. Fakt, że teraz można kupić gniazdka na pilota i tak dalej, kombinacje różne istnieją. To też testowałem, ale się boję tych gniazdek. Takie rzeczy są. Ja z niektórych tak korzystam, bo po prostu nie do wszystkiego mam dostęp. Ale załączymy może muzykę, ale zanim to zrobimy, chciałbym tutaj podziękować Arturowi, mojemu bardzo, bardzo dobremu przyjacielowi z dawnych czasów, który udostępnił nam swój utwór, także nie będzie to dzisiaj tylko muzyka, ale i cała piosenka, która mi się wydaje bardzo ładnie tutaj taka pasuje. Chyba na YouTube, to jest w ogóle premiera tej piosenki, więc wydaje mi się, że będzie to bardzo fajne i bardzo miłe móc wam przy okazji to zaprezentować. Ja się odsunę, bo będę zaburzał falę. Tak, i tu słuchamy w tej chwili na tych starych kantonach, kwadralach. Niemieckich kolumnach. To jest taki poziom dźwięku jeszcze dla nas przyjemny. Tak. Przegaduję piosenkę. No i nie jedziemy na zero. No nie jedziemy. Kwadrale dają radę. Te znamy. Dobra, posłuchaj. To wszystko wiemy. Do tego dźwięku jesteśmy przyzwyczajeni, mamy go jakby na co dzień, bo w tych vintażowych kolumnach cały czas słuchamy, no więc nie musimy tutaj długo tego testować, ale załączymy właśnie te nowe kolumny.
No, mamy tutaj ładny wyświetlacz, mimo wszystko są to ładne rzeczy. Nie ma co ukrywać, że zawsze mi się to podoba. Czy wiesz co, iż do salonu samochód nowy też kosztuje troszeczkę więcej niż nawet takim, którym wyjechałeś z tego salonu. 30 lat temu. O, Prawda? tutaj No. tak, robi się tak jak troszeczkę z boku. Mi to brzmi bardzo przyjemnie. Te wstęgi słychać tutaj. Ja słyszę ładne, wysokie tony. Znaczy, mówiąc szczerze, wcześniej tak bardzo nie testowaliśmy tych kolumn. Nie, to Więc jest... teraz ja taką minę mam zdziwioną troszeczkę i się zastanawiam. Bo No to- zrób się. Dobrze, tylko żebym nie przesterował. No to przesterujesz. No, szeroki pasmo tak najmniej. Ja uważam, że no cóż, nie ma co ukrywać. Vintage ma swoją zaletę, swój wygląd, swoją cenę, ale te kolumny też grają bardzo ładnie. Znaczy przede wszystkim ja sobie wyobrażam właśnie w jakimś mieszkaniu. Zresztą mam znajomych, którzy mieszkają w blokach. Nie każdy ma dom, właśnie pokój oddzielny na audio, tak? I on mi mówi, on nie kupi takich kolumn, na przykład takich czy innych, bo on literalnie nie ma na to miejsca w salonie. Tak. Koniec. Tak. I to jest duży problem. I to jest duży problem. Tak samo jak my mamy z Robanem problem. Roban już ma mniejszy, pobuduje jednak swoje muzeum. Więc troszeczkę bardziej odpalił ode mnie. Ja mam ten problem, że już niektórych rzeczy nie kupuję, bo ja powiedzmy sobie zgodziłem, że w pomieszczeniu, w mieszkaniu u mnie jest tylko ten pokój na gromadzenie tych kolumn. Dlatego za mną jest 6, jak to powiedzieć, rzędów kolumn do sufitu. Tak. I żeby nie było, że kłamie, pokażę zdjęcie zaraz, że są do sufitu, tak? Tak więc tu się robią problemy, jeśli ktoś chce to kupować, nie handlować, bo ja chcę je wszystkie odnowić, posłuchać, cieszyć się tym. Tak jak ktoś, nie wiem, zbiera Krowskiego, niech sobie zbiera Krowskiego. Oczywiście. Zbiera snaczki, proszę bardzo. Ja akurat mam odpala na punkcie kolumn różnego typu, bo... No i dlatego ciekawość. powinieneś powiedzieć, bo ja mogę mieć swoje zdanie, no ale ty jako miłośnik kolumn powinieneś powiedzieć swoje zdanie właśnie tutaj, jeżeli chodzi o ich brzmienie, bo Znaczy ja powiem to tak, one u mnie zostaną. Myślę, że zostaną. Myślę, że może nie tyle będę używał jako mainu do głośnego słuchania, tak? Bo to powiedzmy... No duży Ja mam głośnik, duży basowa 30 to basowa 30 zawsze. Zgadza się, to tutaj powiedzmy, no mają swoją wartość te kolumny, ale to też niektóre kolumny, na przykład myślę, że mówiąc brutalnie, droższe kolumny, tak? Vintage'owe, a są takie, mogą zagrać ciut lepiej, tak? Tutaj jeśli chodzi o napędzenie dużego pomieszczenia, tak? No tak, Tutaj to są koszty. To Nie są ma co koszty. ukrywać, że w dzisiejszych czasach nowe kolumny tego typu, no to są ogromne koszty. Znaczy nowe kolumny duże, tak, Tak, to są tak. już dziesiątki tysięcy złotych, więc tutaj jest w miarę rozsądnie, bo mamy wszystko, bo Roman, Mi się podoba to się wygoda. tak, ale wiesz, dobry slick dla mnie to jest 1000 zł, bo mam swojego ulubionego Philipsa ATDA 1541, bo nawet nie mówię 1540, bo on kosztuje drugi 1000 zł, ale one oscylują. 401 około 1000 zł w ładnym stanie z pilotem etc., Grundig czy Philips. Mamy 1000, tak? Dobra kaseta, no to zależy właśnie to, co mówiłem wcześniej, tak? Że naprawiam starą kasetę, która będzie powiedzmy no trochę warta, tak? Nakład pracy jest ogromny. No to już jest też któryś jeszcze kolumny do tego, jeszcze coś innego. Wiesz, u mnie to też jest, Roman, dlatego, że ja w pewnym momencie miałem zboczenie troszeczkę, nadal mam w sumie, na wzmacniacz lampowy, tak? Typowy straight, żadnej regulacji wysokich, niskich i zamiast dobierać wzmacniacz do kolumn, ja zacząłem dobierać kolumny do wzmacniacza, natomiast lampowe one mają inną charakterystykę troszeczkę wzmacniacze. No tak. Moim zdaniem wyciągają 110% z kolumny, ale na przykład nie każdemu się to podoba, bo ktoś lubi sobie podbić, tamtej możliwości nie ma. I tak jedne, drugie, ale się okazywało, że te grają tak, ten dźwięk tutaj jest, ten dźwięk tutaj jest mocniejszy i tak dalej, więc od tego też się zaczęła zabawa. Natomiast ten wzmacniacz to też jest, no kupę kasy, ja nie mówię jakiś taki... Oczywiście, ale słuchaj, dzisiaj smartfona ma każdy. Tak, każdy ma smartfona. Wchodzę do domu i włączam sobie muzykę
gniazdka. I powiem ci to tak, bo ja to się zgodzę. I nie uważam, że tego typu rozwiązania nie powinny istnieć, bo powinny. Tak, dodatkowo. Dodatkowo jest to rozwiązanie, które dla młodych ludzi, czy dla ludzi, którzy chcą w tej chwili na szybko sobie słuchać muzyki, to jest idealne rozwiązanie. Tak. Nie mam kabli, nie mam magnetofonów, kaset i tych wszystkich innych rzeczy. Kolumny głośnikowe są jednak dwie. Jest primo, stereo, Tak jest. duo, podepinam to też pod telewizor. Mamy Tercio, USB. tak? Tercio, trzecie, tak? Po trzecie to jest nowe. Tak, tak, To się może zrąbać za 10, może 20 lat. tak. A mimo wszystko te stare to już mają ten okres, że tak powiem, kupujemy je w tym okresie, tak więc... Tak, no słuchaj, no mimo wszystko sprzęt, który otrzymujemy tutaj, mamy też tutaj nawet fajne rękawiczki takie. Znaczy obawiam się, że... Nie, mi chodzi o to, że jest czasami fajnie jest odpakować coś nowego. Tak, to Rozumiesz? samo w sobie Dlatego jest super. jak z Jackiem w ostatnim odcinku odpakowywaliśmy DCC stare, ale w kartonie, to jest po prostu coś... Radość, tak. To jest radość. Tak, i strach, zarazem strach, żeby tego nie zniszczyć. Bo to Bo- pierwsza rysa zawsze boli najbardziej. Najbardziej. Pierwsza to jest po prostu Dramat. nie? Więc cieszę się, pozdrawiamy to Jacka, Artura, że udało się ten program zrobić Bez rys. bez rys, ale mogło do tego w każdej chwili dojść. No bo, no niestety. Ale to jest ta frajda, nie? Że możesz coś odpakować nowego, fajnego i możesz się liczyć z tym, że to będzie pracować przez jakiś czas Bez serwisu. Chyba że umyślnie to... Bo to myślę, No, że jak każde urządzenie, jak wiadomo będzie to zażynał, to kolokwialnie oczywiście tak mówiąc, popsujesz potrafi, tak. to, no każde urządzenie popsujesz. podejrzewam, że jak chciał. spadną, to też dużo nie wytrzymają. A może rozbiją podłogę, to No, wiem. to wiadomo, że Ale to powiedzmy, odchodząc od tych tematów, tak. fajny zestaw. Ja myślę, że możemy polecić jako dodatkowy zestaw albo do głównego małego pokoju. Ludziom, którzy chcą wygody, a niekoniecznie sięgać po vintage, jak Tak, najbardziej. ale to jedno drugiego moim zdaniem nie wykreśla, bo to jest wygoda, Wiesz co? to jest smartfon. A wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że na to zezwoli żona. Tak, Bo postawisz z boku i tego nie będzie widać tak. za bardzo. Żadnych kabli, żadnych kaset. kabli, żadnych kaset. Ale z drugiej strony, A w pokoju u siebie możemy że- mieć to. ale Roman, zobacz, z drugiej strony weź. Pozwolę, to jako baza, tak? Odpada ci wzmacniacz, No tak, no odpada ci... wszystko odpada. Czy ja myślę, że... Ale nie, ty... Daj dokończyć. Chodzi mi o to, że to jako bazę mamy, tak? Mamy dwie kolumny. Ja myślę, że może będzie ciąg dalszy tego odcinka, bo zobaczymy, co do tego możemy podpiąć z tego, tak? Bo myślę, że skoro możemy podpiąć do tego Bluetooth, wiadomo, tak? Oczywiście, ale mamy wejście zewnętrzne, AUX, Dokładnie. czyli Z pramka możemy wyjść możemy podłączyć magnetofon. i wtedy magnetofon i zobaczyć. Więc to też jest taka, wiesz, tak próbuję to jakoś ogarnąć wszystko. I myślę, że to jest też fajna baza na początek vintage'u, bo mamy sprzęt nowy. Nowy, tak? No. Wzmacniacz mamy z głowy, więc kupujemy sobie kasetę. Tak, mamy też zresztą dużo regulacji z tyłu tych kolumn, pokażesz na zdjęciach. Tak, No to regulacje są, zrobimy. natomiast one tak trochę mnie zabolało to, że one wyglądają jakby to było, wiesz, regulowane na zasadzie, że mamy 0, minus ileś, plus Tak, ileś, a to jest po prostu pokrętło okrągłe, takie Mhm. jak tutaj powinno być zamocowane, że kręcimy i powiedzmy... Tak, to, no ale w tak tych jest nowoczesnych wyświetlacz, urządzeniach tak to działa, bo jest wyświetlacz, z tyłu również jest wyświetlacz, Tak, a który propos. pokazuje nam poziom. No bogato jest po prostu, No, no bogato kolumna. Tak, więc jakby nie ma konieczności blokady potencjometrów. Mhm. Ale Wiesz fakt co, jest taki, że posłuchamy ich sobie jeszcze chwilę. tak, ja nawet może zrobię trochę głośniej. To może na koniec. Nas chyba nie wytniemy. ale nie, naprawdę, bo to też kwestia tego, że te kolumny muszą się rozwijać, bo wiesz, taka jest prawda, że kolumny jak leżą, to takie wygrzewanie, to jest terminologia w lampach, tak? To już ile razy było tak, że przywieźliśmy stare kolumny, które stały gdzieś 30 lat, zostały podłączone pod wzmacniacz, a O, tu nic, kurde, kichanie. lipa kompletna.
dopiero po dobrej godzinie, 2-3 odzyskiwały swoje jakby Walory, parametry, tak, nie? tak, więc to też trzeba wziąć to pod uwagę, że to jak stało, to też musi się rozegrać, więc mówię. Na pewno Będziesz miał teraz okazję ich posłuchać i no, zdasz pewnie relację. Znaczy na pewno będzie relacja, ale będzie też, myślę, dużo odcinków z tymi kolonami. Właśnie chciałbym pokombinować, bo tutaj cały czas rozchodzi się Roman też, żeby się bawić tym. No, to są nasze klocki Lego, rozumiesz? No tak. To nie jest, żeby zbierać, żeby zawinąć to w folię jak kasetę. Owszem, ale to jest for fun. To jest coś, czego dotykamy, bo tego, no, nie zrobisz tego jak z kasetą, bo kaseta jest fajna w pudełku, tak? Cieszysz się, że ją mam, bo jest mała w folii, ta folia też była czymś fajnym, ekstrawaganckim. No. A tutaj jednak to, trzymanie tego sprzętu w kartonie, no to raczej inwestycja, nie zabawa. Więc myślę, że właśnie takie zestawienia różne należy robić we własnym zakresie, z racji tego, że to są nasze klocki Lego. Po prostu nasze klocki Lego, którymi trzeba się bawić. Owszem, mamy zestaw A, ale idźmy gdzieś do sklepu, na targowisko, kupmy nowe, kupmy stare głośniki, porównajmy sobie, zróbmy na przykład, żeby te grały lepiej, coś, ale to już zaczyna się zabawa, tak? Naprawmy je, oklejmy, tak? Bo to nie są jakieś koszty duże, a już się nauczycie jeszcze, drodzy widzowie, stolarki, więc wszystko na plus, tak? Od kolumn zacząłem, skończyłem na stole. No tak. Przykładowo, no ja już na przykład też mam frezarkę górną przeciononą przez to, a stolarzem nie jestem. Więc, no ale bardzo wiesz, dużo rzeczy trzeba robić samemu. Ale się chce, właśnie o to no chodzi. Tak, no. Ja powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę, jak niektóre magnetofony mają uszkodzone paski, bo... Przynajmniej będą nowe. Tak, bo raz, że będą nowe, a dwa też nauczyłem się bardzo dużo wymieniać tych pasków. Nauczyłem się obsługi tych magnetofonów wewnątrz. To też jest jakaś nauka i dla mnie to jest frajda. Zgadza się. Zębatki, paski, elektronika w bardzo podstawowym tutaj etapie, ale i tak mi sprawia ogromną radość. Tak, ale masz na to trochę czasu, tak? I masz nie. chęci. No chęci teraz tak. nie. Czasu mam bardzo mało, ale i tak jakby czasami... ktoś się zastanawia, dlaczego nie było odcinków z serwisu ostatnio. No. Będą z serwisu, ale dużego budynku, tak? Tak. Ale to daje mi tą frajdę. To jest, dla mnie to jest odpoczynek. To znaczy tak, rozumiem cię. No ja nie mam takich zdolności, więc no niestety ja prędzej bym do ciebie przywiózł ten pasek do wymiany, już sam bym to zrobił. To zresztą nieraz robiliśmy. Tak, ale to po prostu trzeba się tym cieszyć, tak? Gdzie tu jest play? Widzisz play? Tu jest play. Działa. Jest play. No, to akurat źle włożyliśmy kasetę. No tak. Ale dobrze. No ten chyba przewija na ten moment. Nie. A nie. On działa. A, działa. Nie patrzyłem, że licznik tak szybko tak pracuje, on tak szybko tak liczy. Cieszę, że one są, tylko mówię, nakład pracy olbrzymi. No. Dobrze, że to działa. Jeszcze nie padł. No tak, no Roman, kiedyś to padnie. No niestety, my też młodsi nie będziemy. Tak, więc czasem nowe warto kupić, myślę, i zainwestować. A te kolumny naprawdę są wykonane przepięknie. Jakby wiedzą, że tam są te rękawiczki, bym nie wyjął, szczerze mówiąc, bo jednak ten feeling, bo to są drewniane kolumny, tak? Tak. Ten feeling tej kolumny jest... Do salonu idźcie, wsiądźcie do nowego samochodu, to jest to samo, nie? Ale z drugiej strony masz takiego starego, klasycznego Mustanga do wyklepania, do zrobienia. To nie będzie dużo tańsze. To będzie ten poziom cenowy, ale jak wyklepiecie go porządnie, macie też to sam. Do tego jeszcze przyczepę trzeba kupić. No tak. I parę tych rzeczy, ale pomijając to, obydwa rozwiązania są moim zdaniem super. I to, że jest nowe, to po pierwsze, dla mnie przynajmniej, to jest kolumna głośnikowa. Gra. Mogę tego posłuchać, mogę się tym pobawić. Super. I będę to robił. A to też tak samo. Mogę posłuchać, ale zanim to zrobię, przeważnie muszę naprawić. No, za każdym razem, no rzadko się trafia, żebyśmy nie musieli do niczego naprawdę zaglądać. Tak. Albo kolumny dostanę tak jak ostatnio, na przykład miałem przypadek, że po serwisie odebrałem Grundika SV200. Na szczęście dałem go tacie do testu, więc spali kolumny u siebie, niestety moje. Ale z drugiej strony na szczęście miałem 2 komplety tych kolumn, więc nie, poszło na końcówce powinno być tam koło 0 V, 0,1 V. Było 11, więc no, to... Włośnik sobie dostał, się wygiął i się spalił, po czym tata podłączył drugi komplet.
który też jest, znaczy drugą kolumnę po ten kanał, który się spalił i no, się pozbyłem. Ale na szczęście tam są też, bo pokażę Grundiki, TV Boxy, 501, mistrzostwo. Naprawdę. Ale widzisz, to już ja zaczynam, znowu mnie zaczyna wciągać to, że... Grzegorz mógłby o kolumnach opowiadać dzień i noc. No, niestety tak. No, każdy ma swojego konika. Ja mam całe kocham stado. moje bomboxy. Całe stado, dokładnie. Nie każdy to rozumie, bo nie każdy rozumie kolumny. To jest nasz ślad, nasze kredki. Tak. A co wspólne to wszystko łączy, to muzyka. Tak. Wiecie co, jeszcze na koniec wrzucimy ten kawałek, żebyście mogli sobie posłuchać, pooglądać to wszystko. Dokładnie. Cały ten sprzęt. Ładne zdjęcia porobimy tu z Romanem i będzie z muzyką. Prima sort będzie. I dlatego zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, do oczywiście pisania komentarzy. Link będzie gdzieś tam. Subskrybowania. Tak. Nawet pokazuję palcem, bo tak, mogę pokazać, to tam jeszcze go. Tak. No i oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie tematem kolejnych odcinków, to oczywiście możecie wejść na naszą stronę wehikułmyślnikczasu.com. Tu będzie. I w zakładce aktualności staramy się zawsze wcześniej pokazać Wam to, co będzie tematem kolejnych odcinków, bo na naszej stronie można te wszystkie eksponaty oczywiście obejrzeć. I być może, mam taką nadzieję, w najbliższym czasie odwiedzić i dotknąć ich już w muzeum. No, w tej chwili już zamurowaliśmy te wielkie bramy. No to już tak. Nie będzie tak biało. Stawione, tak, no już przestało hulać. W środku mamy w miarę ocieplone już. Także, masz zdjęcia? No tak, muszę porobić zdjęcia. No to przy okazji wrzucimy. I mam nadzieję, że już tej zimy zaczniemy ten sprzęt ustawiać, żeby w najbliższym czasie można było zaprosić pierwszych gości na otwarcie. Myślę, ale pracy jest ogrom. Dzisiaj elektrycy montują 110V skrzynkę bezpiecznikową pod sprzęt z Kanady od Pawła, którego to serdecznie pozdrawiam. Dobrze, że nie powiedzieli, że Roman, rób se sam, my idziemy do... Także ogrom pracy, ogromne wyzwanie, ale powiedziało się A, mówimy B. I bardzo nie dobrze. poddajemy się. Jakiś cel trzeba mieć. No właśnie. A w tym momencie to chyba kończymy, bo znowu ja wchodzę w zdanie. Tak, i pewnie moglibyśmy jeszcze ze 2 godziny o tym dyskutować. Tak, oczywiście. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, że ten odcinek, jak i poprzednie, Wam się podobały, a gdybyście chcieli, żebyśmy Was odwiedzili, no to oczywiście piszcie na nasz e-mail info@wehikułmyślnikczasu.com, a bardzo chętnie zrobimy odcinek również u Was. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.